programie recitalu zamieścił pan sonatę patetyczną. Tak. Czy Beethoven był ważnym kompozytorem dla Chopina? Z całą pewnością tak, aczkolwiek z jego listów możemy wnioskować, że nie pałał wielkimi uczuciami do twórczości Beethovena, ale wiemy, że zadawał sonaty Beethovena swoim uczniom równolegle z dziełami Clementiego, Hummela, Fielda i innymi. Ja bym patrzył na tych dwóch gigantów zupełnie z innej perspektywy. Wydaje mi się, że każdy z nich nie ma Chopina bez Beethovena. Każdy z nich na swój sposób przecierał szlak, wyważał drzwi, tworzył coś nowego. I tak, jeżeli spróbujemy zanalizować język muzyczny Beethovena, jego muzykę fortepianową, to jest niewątpliwie myślenie orkiestrą, symfonią, prawda? Każda z jego sonat to jest symfonia. Z kolei u Chopina jądrem jego twórczości będzie opera, nie symfonia, ale przede wszystkim jądrem jego stylu jest styl wokalny bel canto. Wydaje mi się, że bardzo mało wiemy o Chopinie, dlatego że nawet czołowi polscy chopinolodzy dopatrują się w etiudzie Cis-moll op. 25 numer 7. Nazywają ją etiudą wiolonczelową i w niektórych esejach czy pracach naukowych dowodzą, że to echa jakiejś kolendy. To jest nieprawda. To jest cytat z drugiego aktu Normy Belliniego i wiemy, znaczy na Zachodzie wiedzą, że Chopin po wysłuchaniu tego wstępu i drugiego aktu zapłakał i naszkicował sobie ten... I teraz, co się dzieje w głowie młodego człowieka, kiedy słyszy, że to jest etiuda wiolonczelowa, a co by się działo, żeby usłyszał, że Giuditta Pasta to była w ogóle królowa Chopina i zwykł mawiać na lekcji, przepraszając studenta, zasiadał sam do fortepianu. Zobacz w ten sposób, oto jak zaśpiewałaby to Pasta. I grał. Więc bel canto. Immanentna siła obydwu gigantów. Wydaje mi się, że łączyła ich też wspólna cecha, to odwaga. Pamiętam, że Beethoven powiedział coś takiego: nic, co służy pięknu, nie ma prawa być zabronione. Chodziło o jakieś traktaty, o zwyczaje. To samo powiedział Chopin, tylko ciut innymi słowami, o smyczkowaniu con legno w koncercie Chopina. To są te same podejścia. Nic, co służy pięknu, nie powinno być zabronione. Więc odwaga, prawda, w tworzeniu nowego. Tak mi się wydaje. W pana repertuarze często możemy znaleźć też utwory kompozytorów rosyjskich, Skriabina, Rachmaninowa. Czy w tej muzyce też dostrzega pan jakieś echa chopinowskie? Oczywiście, że tak. Znaczy, wspólnym mianownikiem jest śpiew. Nikt po Chopinie, przed Chopinem nie śpiewał tak jak Chopin na fortepianie, a po Chopinie tylko Rachmaninow, ewentualnie Skriabin. I ideałem wielkich kompozytorów zawsze był śpiew. Nie była wiolonczela, nie był rożek angielski, ani fortepian, ani kocioł, tylko śpiew ludzki. I wydaje mi się, że absolutów w tej dziedzinie osiągnęli Chopin, Rachmaninow. Oczywiście to jest też u Bacha, jest u Mozarta. U Beethovena również jest mnóstwo śpiewu. Weźmy chociażby słynny ustęp z op. 110, prawda? Arioso dolente bodajże. To jest śpiew. Natomiast różnie to rozgrywano, zwłaszcza w szkole niemieckiej. Kompozytorzy niemieckojęzyczni inaczej traktowali frazę. To jest związane z ich językiem. Guten Tag brzmi zgoła inaczej niż bonjour. To samo mamy w baroku francuskim. Jeżeli porównacie państwo frazowanie Bacha z frazą Couperin, Rameau, czy we włoskim baroku Cipoli, bo to jest szkoła, najwięcej się można nauczyć właśnie u klawesynistów zarządzania czasem, ponieważ oni nie mają do dyspozycji dynamiki, prawda? I to są te takie cienkości, ale też Peter mi powiedział, Feuchtwanger, że należy poznać język ojczysty kompozytora, żeby w pełni zrozumieć, o co mu chodziło. To jest wszystko ze sobą bardzo ściśle powiązane.
A jak należy uczyć gry na fortepianie? Nie wiem. Ja się nie interesuję grą na fortepianie. Uczę czegoś innego. Jeśli pyta pani jak, to odpowiem krótko. Jest tyle sposobów pracy z ludźmi, ilu studentów. Każdy z nas jest inny. Natomiast widzę pewne niedostatki w komunikacji. To znaczy sztuka jest komunikacją, jest obcowaniem, jest wyjściem do kogoś, prawda? Ja widzę bardzo duży związek analogię między modlitwą a grą, między muzykowaniem a modlitwą, ponieważ zarówno w modlitwie, jak i w muzyce więcej jest do odkrycia niż do stworzenia. Komunikacja to polega na tym, że bardzo wielu studentów, bo jest taki truizm, no jeżeli ja żądam, żeby mnie słuchano, to muszę mieć coś do powiedzenia. I niestety problem polega na tym, że bardzo wielu studentów, ja nie mówię o uczniach szkół średnich, nie wie do końca, o czym gra. To znaczy nie są w stanie mi odpowiedzieć na pytanie, czy dany utwór, czy fragment utworu jest tragiczny, dramatyczny, czy to jest radość, czy wspomnienie radości, czy to jest nadzieja, czy to jest noc duchowa jakaś. Przecież ganie się przez mroki duchowe. To jest im obce. I ja się zastanawiam, czego my uczymy tych ludzi. Druga sprawa. Muzyka jest symboliczną mową dźwięków. W związku z tym również w muzyce są przecinki, kropki, wielokropki, znaki zapytania, średniki i tak dalej. To jest nieobecne, ja mówię cały czas, ponieważ wykładam na uniwersytecie i to jest nieobecne wśród tych ludzi, którzy przychodzą na studia, więc znów pytam, czego ich uczymy. Ta interpunkcja to jest podstawa muzykowania, to jest budowa okresowa, której uczyli wielcy kompozytorzy, wielcy pianiści na przestrzeni dziejów. Od Chopina przez Hoffmana, przez Antona Rubinsteina, Rachmaninowa, po Feuchtwangera, przez Schiffa, Giliłowa i Wardiego. I chcę Państwu przytoczyć teraz pewien fragment, który opisze w sposób wręcz obrazowy, do czego prowadzi złe używanie przecinków, również w muzyce. Do chaty wszedł myśliwy na głowie, miał czapkę na nogach, nowe buty, z cholewkami w zębach, papieros w oczach, świeciła mu radość. Przecież to jest bełkot, prawda? I teraz przeczytam Państwu coś, co przytacza Ferdynand Hesig, wybitny badacz Chopina. Pisze tak. Teoria stylu, którą Chopin wykładał swoim uczniom, opierała się na analogii z mową ludzką, z deklamacją, a więc polegała na właściwym rozdzieleniu zdań, na stosownym przecinkowaniu, czyli zawieszaniu głosu oraz na wzmacnianiu i ściszaniu, przyspieszaniu i zwalnianiu odpowiednio do uczuć poruszających twórcę wykonywanego dzieła. Oto na przykład jedno z główniejszych prawideł przecinkowania i deklamacji muzycznej, których umiejętność Chopin tak starał się wpoić swoim uczniom. Uwaga. Jeżeli okres muzyczny mniej więcej z 8 taktów składać się powinien, wtedy po 8 taktach nastąpi prawie zawsze owo zakończenie myśli, bardziej stanowczo oznaczone w pisaniu przez kropkę, a którego w sztuce muzycznej również wymaga pewnego przystanku dłuższego i zawieszenia lub też ściszenia głosu. Drobniejsze podziały wymagać będą krótszych zawieszeń głosu, odpowiednich średniówce w wierszu, średnikowi lub przecinkowi. Przystanki te jednak będą bardzo ważne, bez nich bowiem muzyka staje się tylko szeregiem nut bez związku i logiki, chaosem niezrozumiałym. I to jest, wydaje mi się, clue do zrozumienia tego, o czym wspomniałem, o tym, że muzyka jest symboliczną mową dźwięków i też ten porządek rządzi się swoimi prawami. I potem się dziwimy, że ktoś na przykład gra bardzo niezawodnie, jest w tej grze blask, ale na przykład nie jest w stanie wejść na duży konkurs na podstawie nagrań, prawda? Tu jest przyczyna.